Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio na moim kanale było trochę filmów o amerykańskich zespołach death metalowych i postanowiłem to kontynuować. Dlatego też dziś zajmiemy się zespołem Morbid Angel. Morbid Angel to amerykański zespół death metalowy założony w 1983 roku w Tampie w stanie Floryda. Na początku grupa nazywała się Ice, jednak potem zmieniła nazwę na Heretic, a w 1984 zmieniła nazwę na Morbid Angel. Liderem i jedynym stałym członkiem grupy jest gitarzysta Trey Azagtot, uważany za jednego z najlepszych gitarzystów na scenie death metalowej. Morbid Angel to na dzień dzisiejszy jeden z najpopularniejszych zespołów death metalowych w Stanach Zjednoczonych i wraz z takimi kapelami jak Dayside czy Cannibal Corpse jest jednym z najlepiej sprzedających się zespołów w tym gatunku w swojej ojczyźnie. Do tej pory grupa wydała 9 płyt studyjnych, więc myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy z tematem. Zaczynamy oczywiście od pierwszej płyty studyjnej, jaką jest wydany w 1989 roku album Altars of Madness. Płyta ta wraz z takimi albumami jak Seven Churches Possessed czy Scream Bloody Gore Death jest uważana za jeden z pierwszych death metalowych albumów. Jednocześnie jest to jeden z najważniejszych albumów w tym gatunku, m.in. dlatego, że wprowadził on pewne nowe wówczas standardy. M.in. nowy poziom brutalności i agresji tej muzyki, jak i też pewne elementy tekstów utworów, które stały się bardzo wpływowe dla sceny ekstremalnego metalu. Jest to również dla wielu jeden z najlepszych albumów w historii death metalu i muszę przyznać, że coś w tym jest, bo uważam, że jest to naprawdę świetny album. Moim zdaniem na tej płycie wszystko wyszło świetnie jako całość, wyszło to naprawdę dobrze. Mamy tutaj zarówno świetne i naprawdę brutalne riffy gitarowe, które w tamtym czasie musiały naprawdę nieźle łomotać, solówki gitarowe, które pokazywały, że Azagtot już w tamtym czasie był gitarzystą, który gra na poziomie, czy gra na perkusji Pita Sandowala. Mamy tutaj także trochę instrumentów klawiszowych, które akurat wyszły całkiem dobrze. Oczywiście nie zabrakło tutaj popularnych kawałków, bo są tutaj jak najbardziej. Przede wszystkim dwa, czyli moje ulubione kawałki z tej płyty, czyli Immortal Rights i mój ulubiony kawałek Morbid Angel, Chapel of Ghouls. Oba kawałki są moim zdaniem super i są naprawdę porządnymi strzałami. Ogólnie mówiąc, jako całość, moim zdaniem Altars of Madness wypada naprawdę świetnie i uważam, że jest to najlepszy album Morbid Angel, jaki powstał. No i dochodzimy do drugiej płyty, jaką jest wydany w 2 lata później album Blessed or the Sick. Płyta ta prezentuje nieco inny styl niż debiut. Zawiera m.in. więcej elementów muzyki klasycznej i jest też więcej instrumentów klawiszowych. Dodatkowo warto wspomnieć, że Trey Azagtot, lider kapeli, dedykuje ten album Mozartowi. A kto to jest Mozart? To chyba wszyscy wiedzą. Warto też wspomnieć, że okładka tego albumu to obraz Les Trésors de Satan, co oznacza skarby szatana. Jest to obraz belgijskiego malarza Jean Delvilla, który został przez niego namalowany w 1894 roku. Wróćmy jednak do właściwej części. Płyta ta jest też nieco wolniejsza niż poprzednia, co nie oznacza, że jest wolna, bo wręcz przeciwnie, mamy tutaj szybkie kawałki, tak jak na przykład Brainstorm. Ale jednak jest tu znacznie więcej wolniejszych momentów, jak na przykład kawałek Fall From Grace. Jednak nie oznacza to, że jest to zły album, wręcz przeciwnie, uważam, że jest naprawdę bardzo udany i tutaj uważam, że Azagtot jako kompozytor naprawdę dał radę i się postarał i bardzo dobrze połączył wolniejsze kawałki z szybszymi, dodając jeszcze partię na instrumentach klawiszowych. I to wszystko na tej płycie wyszło moim zdaniem super. Generalnie uważam, że Blessed or the Sick to kolejny świetny album Morbid Angel. No i dochodzimy do trzeciej płyty, która jest jedną z najpopularniejszych płyt w dorobku zespołu, a jest to wydany w 1993 roku album Covenant. Jest to również pierwszy album zespołu nagrany jako trio, a nie jako kwartet, ponieważ przed nagraniem tej płyty skład opuścił gitarzysta Richard Brunel. I tak oto w składzie pozostali Azagtot, Sandowall i basista-wokalista David Vincent. Wróćmy jednak do samej płyty. Album ten jest uważany za jeden z największych klasyków w gatunku death metal, tak samo jak zresztą dwie poprzednie płyty. Jeśli chodzi o muzykę, to Covenant prezentuje taki w miarę zachowawczy death metalowy styl. Mamy tu ponownie ciężkie riffy gitarowe Azagtota oraz jego partie solowe, jak i też blast na perkusji Sandowalla. Generalnie uważam, że muzycznie jest naprawdę mega dobrze i podaje porządnego kopa. Agresji na tej płycie nie zabrakło i jak najbardziej jest moc. I tutaj uważam, że po raz kolejny mamy naprawdę zgrabne połączenie wolniejszych i szybkich kawałków.
I tutaj naprawdę dobrze wyszły zarówno te wolniejsze kompozycje, jak i te szybsze, tak jak Pain Divine. To jest moim zdaniem naprawdę szybki death metalowy łomot, którego ja wręcz nie skomentuję, bo jest po prostu niezwykły. Oczywiście znał się także jeden z najbardziej znanych kawałków Morbid Angel, czyli God of Emptiness, do którego powstał teledysk, który wraz z teledyskiem do utworu Rapture był pokazywany w programie Headbangers Ball w stacji MTV. Ogólnie mówiąc, uważam, że Covenant to świetny album i jeden z najlepszych albumów Morbid Angel. I chyba nie jestem jedyny, który tak uważa, bo to jest jeden z największych sukcesów dorobku kapeli i do 2003 roku sprzedano około 150 000 egzemplarzy albumu w samych Stanach Zjednoczonych. I to tylko pokazuje, że to był prawdziwy sukces Morbid Angel. No i dochodzimy do czwartej płyty zespołu, jaką jest wydany w 1995 roku album Domination. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pewną rzecz. Spójrzcie na tytuły płyty studyjnych zespołu. Nie domyślacie się, o co chodzi? Już mówię. Otóż płyty Morbid Angel, jak niektórzy mogli zauważyć, są wydane w kolejności alfabetycznej. I sam Trey Azagtot przyznał, że o ile w przypadku pierwszych dwóch płyt był to zbieg okoliczności, to jednak od tamtej pory było to robione świadomie. I tym akurat Morbid Angel wyróżnia się nie tylko na scenie metalowej, ale i na scenie muzycznej ogółem. Wróćmy jednak do samej płyty. Muzycznie ten album jest nieco wolniejszy od poprzedniej, jednak nie oznacza to, że jest jakiś lekki, bo nie jest i wciąż to jest jak najbardziej ciężki, agresywny metalowy album. Jest to również pierwszy album zespołu z udziałem gitarzysty Erika Rutana. Wracając do samej muzyki, to płyta ta podzieliła trochę fanów, dlatego iż było to coś innego niż poprzednie płyty. Ja jednak mimo wszystko mam dobre zdanie o tej płycie, bo uważam, że jest to jak najbardziej dobry i porządny album. I według mnie nie jest jakoś znacznie gorszy niż wcześniejsze dokonania kapeli. Także uważam, że mimo wszystko Domination to wciąż świetny krążek Morbid Angel. Jednak przed wydaniem następnej płyty doszło do paru zmian w składzie. Zespołu odeszli Eric Rutan i David Vincent, a do kapeli dołączył Steve Tucker. I tak oto zespół ponownie zaczął grać jako trio i w 1998 roku pojawił się kolejny album studyjny zespołu pod tytułem Formulas Fatal to the Flesh. Tytuł tego albumu nawiązuje do biblijnej liczby bestii, czyli 666, który jest symbolem antychrysta. Jeśli ktoś nie wie, o co dokładnie chodzi, to już tłumaczę. Otóż jak wiemy, F jest szóstą literą alfabetu i w tytule tej płyty F powtarza się 3 razy, co daje 3 szóstki, czyli wspomnianą wcześniej liczbę bestii. A sam tytuł może być odczytany tak, jak widzicie teraz na ekranie. Wróćmy jednak do samej płyty. Formulas Fatal to the Flesh jest albumem, który wprowadził pewne zmiany, jeśli chodzi o zespół. Otóż w tekstach utworów na tej płycie zespół zaczął po części przechodzić z pisania tekstów o tematach antychrześcijańskich na tematy bardziej powiązane ze starożytnymi postaciami i z mitologią sumeryjską, ale nie tylko. W niektórych tekstach pojawiły się również fragmenty pisane w języku sumeryjskim. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, to na tej płycie dość sporej zmianie uległo brzmienie gitar w porównaniu do poprzedniej płyty. I brzmieniowo ten album jest naprawdę mega brutalny, agresywny i potężny. Mamy tutaj także bardzo szybką i również brutalną grę na perkusji Pita Sandovala. Na tej płycie mamy przede wszystkim szybkie kawałki, to takie naprawdę szybkie, w których nie ma niczego łagodnego, jest tylko prędkość, brutalność i sieka totalna. Idealnym przykładem jest otwierający płytę kawałek Having Earth. To jest taki łomot, że ojej. Moim zdaniem świetny kawałek, jak dla mnie jeden z najlepszych utworów Morbid Angel. Warto również wspomnieć, że jest to dość ważny album dla rozwoju brutal death metalu, który rozwijał się pod koniec lat 90. Generalnie uważam, że Formulas Fatal to the Flesh to świetny album, który trzyma poziom. Dochodzimy zatem do kolejnej płyty, jaką jest wydany 2 lata później album Gateways to Annihilation. Na tej płycie ponownie pojawił się Eric Rutan i ponownie zespół zaczął występować jako kwartet. Dodatkowo na Gateways to Annihilation po raz pierwszy w pisaniu utworów zaangażował się Steve Tucker, ponieważ na poprzednim albumie większość utworów była napisana przez Azagtota poza 2 instrumentalnymi utworami napisanymi przez Sandovala. Natomiast większość tekstów, jak i część muzyki została napisana przez Tuckera, który w tekstach zaczął bardziej poruszać tematy antyreligijne i barbarzyńskie, a mianowicie takie, w których to silni pokonują słabszych. A jeśli chodzi o muzykę, to Gateways to Annihilation prezentuje nieco inny styl niż poprzednia płyta i te utwory już nie są aż tak szybkie, aż tak agresywne i są one tutaj zauważalnie wolniejsze. Akurat na tej płycie to te wolniejsze kawałki moim zdaniem wyszły naprawdę dobrze. Zwłaszcza takie utwory jak na przykład He Who Sleeps. To jest kawałek, który pokazuje, jak dobre mogą być niektóre wolniejsze kawałki. Moim zdaniem szybkie utwory na tej płycie również są udane. Ogólnie mówiąc uważam, że Gateways to Annihilation to kolejny udany album Morbid Angel. Na kolejny album przyszło czekać 3 lata, a w tym czasie doszło do paru wydarzeń w zespole. Przede wszystkim odejście Rutana z zespołu i krótkie odejście Steve'a Tuckera, którego zastąpił dziś już świętej pamięci Jared Anderson, który mimo iż miał możliwość pozostania w Morbid Angel na dłuższy czas, to jednak z tego nie skorzystał, głównie ze względu na to, iż walczył on z uzależnieniem od narkotyków. I przed nagraniem kolejnego albumu Tucker powrócił do zespołu i wraz z nim zespół nagrał kolejny album studyjny pod tytułem Heretic.
Okładka płyty przedstawia wizerunek sumeryjskiej bogini Isztar, widoczny na starobabilońskiej tablicy znanej jako Królowa Nocy. Na okładce tej płyty wizerunek ten widnieje w dwóch wersjach, z których jeden jest zauważalnie zniekształcony, a pomiędzy nimi znajduje się linia oznaczająca dualizm. Na tej płycie brzmienie jest inne niż na poprzedniej i kompozycje na tej płycie zawarte są zauważalnie szybsze. Chociaż szczerze mówiąc, trochę bardziej wolę płytę Gateways to Annihilation, jednak wciąż uważam, że obie płyty są jak najbardziej udane. Dodatkowo warto wspomnieć, że na tej płycie, a dokładniej w utworze God of Our Own Divinity, gościnnie jako gitarzysta pojawia się Karl Sanders, znany jako gitarzysta zespołu Nile. Generalnie uważam, że cały ten album wyszedł naprawdę dobrze i uważam, że Heretic to kolejna naprawdę udana płyta w dorobku Morbid Angel. I na kolejny album przyszło nam czekać aż 8 lat, co jest jak na tę chwilę najdłuższą przerwą między albumami Morbid Angel. I przez te 8 lat doszło do wielu ważnych dla grupy wydarzeń. Przede wszystkim kolejne odejście Takara, którego zastąpił David Vincent, który był już wcześniej członkiem zespołu. Później jeszcze do kapeli dołączył norweski gitarzysta Thor Myhren, znany z występów z grupą Cyclone. A potem w 2010 roku jeszcze perkusista Pete Sandoval przyszedł operację kręgosłupa i przez ponad rok był wyłączony z działalności muzycznej, co spowodowało, że musiał zastąpić go ktoś inny. A tym zastępcą został Tim Young. I tak oto dochodzimy do 8. płyty studyjnej grupy, jaką jest wydany w 2011 roku album Illud Divinum Insanus. Tytuł tej płyty pochodzi z języka łacińskiego, jednak jest błędnym tłumaczeniem i tytuł powinien być tłumaczony jako Ci szaleni bogowie, jak zresztą powiedział sam David Vincent, jednak ze względu na błąd tłumaczy się jako ta boska rzecz, szalony człowiek. A poprawnie tytuł powinien brzmieć Illa Divina Insana. Co do muzyki, to na tej płycie zespół próbował dokonać połączenia swojej muzyki z muzyką industrialną, czyli mamy w teorii taki industrial death metal. Jednak to nie jest takie połączenie jak na przykład Fear Factory, bo tam mamy po prostu połączenie industrial metalu z death metalem, co jest jak najbardziej spoko, a tu mamy jakiś nie wiadomo co. I przede wszystkim ja się zastanawiam, co to w ogóle ma być. W niektórych utworach nawet nie wiem o co chodzi, a o takich utworach jak Too Extreme wolę się nie wypowiadać, bo nie wiem co powiedzieć, bo to jest chyba jakiś żart. Tutaj ten eksperyment wyszedł po prostu kiepsko i niektóre z tych utworów brzmią strasznie dziwnie. Brzmią jak nie wiadomo co. I naprawdę niektóre z tych kawałków to po prostu jakaś masakra. Czy to wspomniany Too Extreme, czy ostatnie dwa utwory na płycie, czyli Radical i Profundis Mea Culpa, to po prostu jest jakiś żart. Więc najzwyczajniej w świecie jest to najgorszy album Morbid Angel, jaki powstał i to, co tutaj zespół zrobił, jest po prostu nie do pojęcia. To po prostu kiepski eksperyment, który totalnie moim zdaniem nie działa. I chyba nie jestem jedyną osobą, która tak uważa, bo ten album spotkał się w dużej mierze z negatywnymi recenzjami, a nawet niektórym członkom zespołu ten album się totalnie nie spodobał. Na przykład Pitowi Sandowalowi, który słusznie stwierdził, że jakby zespół już chciałby coś takiego wydać, to powinien to zrobić w ramach osobnego projektu. Ba, nawet sam Trey Azaktot nazwał ten album zdezorientowanym wysiłkiem i również nazwał utwór Radical głupią piosenką. Nawet na Metal Archives ten album z 32 recenzji ma tylko 36%, bo to jest po prostu kiepski album. I na kolejną płytę trzeba było czekać 6 lat, a w tym czasie po raz kolejny doszło do sporej ilości zmian. Przede wszystkim z zespołu odszedł Pete Sandoval, który opuścił grupę w 2013 roku. David Vincent stwierdził, że powodem odejścia Sandowala z grupy było nawrócenie się na chrześcijaństwo, jednak Sandoval stwierdził później, że powodem jego odejścia z zespołu był czas na dojście do zdrowia po operacji kręgosłupa, która trwała dłużej niż się spodziewał, przez co zespół musiał go zastąpić innym perkusistą. I powiedział także, że o ile jest dumny z tego, co nagrał z zespołem, to jednak ze względu na swoje religijne przekonania nie będzie więcej grał w nim. Później jeszcze ze składu odeszli Thor Myhren, Tim Young i David Vincent, przez co po raz kolejny ze składu poprzedniej płyty pozostał tylko Azaktot. Jednak grupa się nie rozpadła i wówczas do składu powrócił Steve Tucker i później jeszcze do zespołu dołączyli Scott Fuller i Dan Vadim Von. I w 2017 roku pojawił się kolejny album studyjnej kapeli o nazwie Kingdoms Disdained. Mówiąc szczerze, obawiałem się tego, jaki będzie kolejny album. Ponieważ wiadomo, był ten kiepski eksperyment w postaci płyty Illud Divinum Insanus, a potem jeszcze ważne zmiany w składzie kapeli i potem można było się obawiać, że dobrze nie będzie. I powiem szczerze, że Kingdoms Disdained okazał się pozytywnym zaskoczeniem. Na tej płycie zespół powrócił do normalnego death metalowego stylu, bez takich eksperymentów jak na poprzedniej płycie. I wszystko moim zdaniem brzmi tak jak trzeba. Tak więc nie jest to w żadnym wypadku najlepszy album Morbid Angel, ale uważam, że jak na powrót do formy po dość sporym failu jest naprawdę dobrze. Także uważam, że Kingdoms Disdained to jak najbardziej udana płyta, która może nie jest aż tak dobra jak starsze dokonania Morbid Angel, ale i tak jest jak najbardziej udaną płytą, którą warto przesłuchać.
I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Mój ranking i topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie. I to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!